Witamina D, wszyscy o niej słyszeli, ale mało kto naprawdę wie, czym jest. Czy to tylko zwykła witamina? A może coś znacznie większego? Hormon wpływający na kości, odporność, a nawet nastrój? Dziś opowiem Ci o niej prosto, konkretnie i bez mitów. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest witamina D? Zaskoczenie numer 1. Witamina D nie działa jak typowa witamina. W organizmie zachowuje się bardziej jak hormon. Dlaczego? Bo nie tylko ją zjadamy. Nasze ciało potrafi zrobić ją samo, dosłownie. Wystarczy trochę słońca, a dokładnie promieni UVB, by skóra rozpoczęła jej produkcję. To czyni ją wyjątkową. Ma podwójne źródło – z diety i z własnej syntezy. Niewiele substancji może się tym pochwalić. Po dostarczeniu do organizmu witamina D przechodzi serię przemian. Najpierw w wątrobie, potem w nerkach. Dopiero wtedy staje się aktywna. I tu robi się ciekawie. Aktywna witamina D trafia do komórek i łączy się z receptorem witaminy D. Można to porównać do klucza i zamka. Bez klucza zamek jest bezużyteczny, a z kluczem można otworzyć drzwi do setek procesów. Po połączeniu z receptorem witamina D wpływa na ekspresję wielu genów. Włącza jedne, wyłącza inne. A te geny kontrolują regulację wapnia i fosforu, pracę układu odpornościowego, funkcjonowanie mięśni, zdrowie kości, a nawet niektóre funkcje mózgu. To dlatego mówi się, że witamina D działa wszędzie, bo jej receptor znajduje się w naprawdę wielu tkankach. Układ odpornościowy to jeden z najgorętszych tematów związanych z witaminą D. Jej rola nie polega na wzmacnianiu odporności w sensie turboboostu. To nie energia w puszce. Witamina D przede wszystkim reguluje działanie komórek odpornościowych. Odpowiada za to, by komórki odpornościowe reagowały wtedy, kiedy trzeba, nie reagowały zbyt mocno, potrafiły rozpoznawać zagrożenie, działały precyzyjnie i skutecznie. To różnica między chaotyczną armią, która strzela we wszystkie strony, a armią, która działa według planu, z dobrym dowództwem i jasnymi celami. Witamina D kojarzy się głównie z kośćmi i słusznie, ale to tylko część prawdy. Owszem, pomaga regulować wchłanianie wapnia i fosforu, ale pełni także inne funkcje, szczególnie ważne dla mineralizacji kości, siły mięśni, koordynacji, równowagi. A to oznacza, że jej działanie nie dotyczy tylko twardości kości, ale także tego, jak sprawnie się poruszamy i jak stabilnie stoimy. Dlatego mówi się, że witamina D wpływa na ogólną sprawność. Coraz częściej mówi się o jej związku z nastrojem i faktycznie badania sugerują, że witamina D może mieć wpływ na funkcjonowanie mózgu, regulację niektórych neuroprzekaźników, jakość snu, rytm dobowy, poczucie energii i ogólne samopoczucie. Nie oznacza to, że witamina D jest magiczną witaminą szczęścia. Nie zastąpi terapii, snu ani zdrowego stylu życia. Jednak jest jednym z elementów, które pomagają mózgowi działać prawidłowo. Tu dochodzimy do pytania, które pojawia się najczęściej. Skoro witamina D jest taka ważna, to czemu nie możemy po prostu czerpać jej ze słońca przez cały rok? Odpowiedź jest prosta. Promieniowanie UVB nie zawsze dociera do naszej skóry. W wielu krajach, szczególnie na północy, zimą kąt padania światła sprawia, że synteza praktycznie nie zachodzi. Latem tak, zimą prawie wcale. Dlatego w miesiącach z małą ilością słońca częściej mówi się o suplementacji. Mechanizm jest prosty. Światło, skóra, pierwsza forma witaminy D, aktywacja w organizmie. Witamina D działa od razu po połknięciu. To mit, który powraca bardzo często. Witamina D nie działa natychmiast. Nie poczujesz efektu 5 minut po suplementacji. Jej działanie polega na regulacji genów i procesów komórkowych. To powolny, stopniowy proces, który wymaga czasu. Dlatego poprawa poziomu witaminy D to kwestia tygodni, a nie dni. Im więcej, tym lepiej. To kolejny mit i to groźny. Substancje, które działają jak hormony, mają optymalny zakres. Nie chodzi o to, żeby brać jak najwięcej, tylko żeby utrzymać odpowiedni poziom. Nadmiar może zaszkodzić, tak samo jak niedobór. Witamina D ma rolę regulacyjną, a nie dopalającą. Podsumujmy najprościej. Witamina D działa w organizmie jak hormon, ma receptory w wielu tkankach, wspiera odporność, kości, mięśnie i mózg. Jej działanie jest subtelne, ale kluczowe. Nie działa natychmiast i nie działa w trybie im więcej, tym lepiej.
To jeden z tych składników, których nie widać, ale od których zależy bardzo wiele. Jeśli chcesz, żebym w podobny sposób wyjaśnił inną witaminę albo suplement, napisz w komentarzu. A jeśli podoba Ci się taki styl tłumaczenia, zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i do następnej tabletki wiedzy.